Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Mam pytanie. Lubicie gotować? Co wczoraj ugotowaliście na obiad? Kiedy ja gotuję, to najpierw zwykle przygotowuję wszystkie składniki na blacie w kuchni, a potem zaczynam gotować. Gotować? Ugotowaliście? Przygotowuję? Jaka jest różnica między czasownikami gotować, ugotować i przygotowywać, przygotować? Dzisiaj wszystko będzie jasne. Wiem, że to jest częsty problem, bo słyszałam bardzo często od moich uczniów, że nie wiedzą, jak powiedzieć to prepare po polsku, że nie zawsze gotować działa po polsku tak samo jak angielskie to cook. Oglądajcie te lekcje do końca, będzie dużo fajnych, ciekawych przykładów, więc na końcu będziecie dokładnie wiedzieć, jak używać tych dwóch czasowników. Pamiętajcie też, że możecie uczyć się polskiego w mojej szkole online. Mamy kursy na różnych poziomach, więc skontaktuj się ze mną. Link jest w opisie filmu i zacznij uczyć się polskiego. Zaczynamy. Najważniejsza informacja. Jak już mówiłam, mamy dwa czasowniki. Jeden to gotować, ugotować, a drugi to przygotowywać, przygotować. Formy gotować i przygotowywać to są formy aspektu niedokonanego, a formy ugotować i przygotować to są formy aspektu dokonanego. Jeśli nie wiecie, co to znaczy, nie martwcie się, mam lekcję na ten temat. Jest świetna lekcja, 17 minut o wszystkich czasach w języku polskim. Link jest w opisie. To naprawdę nie jest bardzo skomplikowane. Jest inne, tak? Ale proszę obejrzeć ten filmik i wszystko będzie jasne. Więc zaczynamy od czasownika gotować, ugotować. No, generalnie po angielsku to znaczy to cook, ale to działa troszkę inaczej, bo to może też znaczyć to boil. Co można ugotować? Można ugotować obiad, można ugotować makaron, ziemniaki, można ugotować ryż, zupę, czyli coś, co gotujemy w garnku, w wodzie. Makaron, ryż, ziemniaki, zupę, czy na przykład gulasz. Albo generalnie gotować obiad. Gotować to też generalnie znaczy to cook, tak jak na przykład bardzo lubię gotować, albo
Ona nie cierpi gotować. On świetnie gotuje. Ale pamiętajcie, możemy ugotować obiad, ale nie mówimy ugotować śniadanie albo ugotować kolację. Nie, po polsku tak nie mówimy. Dlaczego? Bo często śniadanie i kolacja są zimne, na przykład jemy kanapki, a gotować to znaczy przygotowywać ciepłe jedzenie. Zwykle mówimy robić śniadanie albo robić kolację. Czasami mówimy też ugotować coś na kolację, kiedy naprawdę gotujemy coś ciepłego, na przykład makaron. Możemy też mówić ugotować coś na obiad. Tutaj ugotować obiad albo ugotować coś na obiad. A pizzę albo ciasto? Nie, nie możemy gotować ani pizzy, ani ciasta. No bo wiecie, jak ja myślę gotować pizzę, to widzę garnek z wodą i że ktoś wkłada pizzę do wody. No trochę dziwne. Więc tutaj mówimy albo robić pizzę, robić ciasto, albo używamy czasownika piec, to bake. Piec, tak, tutaj jest c. Nie ci, nie c z kreseczką, tylko normalne c. Piec pizzę, piec ciasto. Aspekt dokonany upiec. Posłuchajcie jeszcze różnych przykładów z czasownikiem gotować, ugotować, a potem zobaczycie jeszcze wszystkie formy tego czasownika we wszystkich czasach. Co gotujesz dzisiaj na obiad? Oni gotują tylko w weekendy. Często gotujemy razem. W zeszłym miesiącu codziennie gotowałam obiad. Wczoraj ugotowałem żurek, a przedwczoraj krupnik. Żurek i krupnik to są polskie, tradycyjne zupy. I jeszcze dwa przykłady. Jedziecie na wakacje kamperem? Będziecie codziennie gotować? Czy planujecie jeść w restauracjach? Sos jest już gotowy, a zaraz ugotujemy makaron. Uwaga, gotowy. Gotowy to znaczy ready. A co to znaczy gotowany? Gotowany to znaczy taki, który naprawdę był w wodzie gorącej przez jakiś czas. Na przykład możemy powiedzieć, że gotowane ziemniaki są zdrowsze niż frytki. A teraz jeszcze wszystkie formy czasownika gotować, ugotować. Formy czasu teraźniejszego. Teraz formy czasu przeszłego, aspektu niedokonanego, czyli czasownika gotować. Tutaj widzicie formy czasu przeszłego w aspekcie dokonanym, czyli to jest czasownik ugotować. No, formy są prawie takie same jak czasownika gotować, mamy tylko na początku u.
No i jeszcze czas przyszły. Tutaj uwaga. Najpierw formy czasu przyszłego w aspekcie niedokonanym, czyli te formy z będę. To jest pierwsza wersja. Wersja z bezokolicznikiem, czyli gdzie zawsze mamy formę gotować. Ja będę gotować, ty będziesz gotować. To wygląda tak. A teraz formy drugiego wariantu, czyli kiedy mamy formy gotował, gotowała, gotowali, gotowały. Ja będę gotował, mówi mężczyzna. Ja będę gotowała, mówi kobieta. Ale uwaga, jest też czasownik gotować się. I kiedy go używamy? Na przykład mówimy, woda gotuje się w 100 stopniach Celsjusza, czyli woda wrze. Inny przykład, woda się gotuje, więc idę zalać herbatę. Woda się gotuje, czyli ja słyszę, że woda już bulgocze, tak, robię coś takiego i idę zrobić herbatę, idę zalać herbatę. Możemy też powiedzieć, idź sprawdzić, czy makaron już się ugotował. Się ugotował, to znaczy, czy ten makaron już jest gotowy, miękki albo al dente. Więc to jest gotować się. Ale często słyszałam, że osoby, których pierwszym językiem jest język rosyjski, ukraiński czy białoruski, mówią, gotuje się do egzaminu. Nie, tak nie mówimy, tak nie można powiedzieć. Tutaj musimy powiedzieć, przygotowuje się do egzaminu. I to jest nasz drugi czasownik, przygotowywać, przygotować. Może być wersja z się albo bez się. Zaraz będziemy o tym mówić, ale jeszcze informacja o gotować się. W słownikach możecie znaleźć znaczenie gotować się do walki, gotować się do skoku, czyli przygotowywać się. Ale to jest raczej takie książkowe znaczenie. Raczej nie mówimy tak w codziennym życiu. Więc gotuje się do egzaminu brzmi naprawdę dziwnie, czasami nawet śmiesznie, bo gotuje się, no to ja mogę widzieć osobę, która jest w garnku i się gotuje, ała, nie, ale też jeśli ja się gotuję, to znaczy, że jestem bardzo zdenerwowana. Posłuchajcie przykładów. On cały się gotuje w środku, kiedy słyszy, co ona mówi. Czyli on jest bardzo, bardzo, bardzo zdenerwowany. Inny przykład. Kiedy to widzimy, to gotuje się w nas ze złości. Więc to też może znaczyć gotować się. Gotować się w środku, gotować się ze złości. A teraz przygotowywać się, przygotować się. Bardzo, bardzo ważny czasownik. Bardzo przydatny, bardzo praktyczny. Po angielsku to znaczy to prepare. I mamy formy z się albo bez się. Teraz przykłady z się. Monika przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy. Jola zawsze bardzo długo przygotowuje się
do wyjścia. Przygotowuje się do wyjścia, to znaczy ubiera się, maluje, więc czasami to długo trwa, zwłaszcza u kobiet. Czyli przygotowywać się, to znaczy robić się, samego siebie gotowym. Ja przygotowuję się do egzaminu. Jola przygotowuje się samą siebie do wyjścia i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy to ja przygotowuję coś albo inną osobę do czegoś, tutaj nie używamy się. Tutaj używamy tego obiektu. Na przykład przygotowujemy meble do przeprowadzki. Przygotowujemy co? Przygotowujemy meble. Albo przygotowuję mojego ucznia do egzaminu. Jestem nauczycielką i ja przygotowuję kogo? Przygotowuję mojego ucznia do egzaminu. I w mojej szkole przygotujemy Cię do egzaminu na poziomie B1. Jeśli chcesz, musisz zdawać ten egzamin, to skontaktuj się ze mną przez link w opisie tego filmu. Ja sprawdzę, jaki jest Twój poziom i kiedy realnie możesz zdać ten egzamin, a potem będziesz się uczyć i zdasz. Skontaktuj się przez moją stronę polishwithdorota.pl. A teraz jeszcze wracamy do przygotować się, albo bez się. Posłuchajcie jeszcze kilku przykładów, a potem zobaczycie wszystkie formy. Ahmed przygotowywał się do egzaminu B1 przez 4 miesiące. Przygotowałam sobie już ubrania na jutro, żeby mieć rano więcej czasu. Na następną lekcję polskiego przygotuję prezentację o moim mieście. Ty idź się umyj, a ja przygotuję śniadanie. Zaraz powiemy o tej frazie przygotować śniadanie, ale najpierw jeszcze wszystkie formy. Czas teraźniejszy, tak, uwaga, tutaj mamy przygotowuję, przygotowujesz, przygotowuję, przygotowujemy, przygotowujecie, przygotowują. Wiem, to są długie formy. Proszę powtarzać razem ze mną, zrobić pauzę, wrócić, powtarzać i nauczycie się. Teraz formy czasu przeszłego w aspekcie niedokonanym, czyli przygotowywać. Formy czasu przeszłego aspektu dokonanego, czyli przygotować. I czas przyszły, aspekt dokonany z bezokolicznikiem. To jest pierwszy wariant. Drugi wariant, czyli z formami przygotowywał, przygotowywała, przygotowywali, przygotowywały. I jeszcze czas przyszły, aspekt dokonany, czyli formy czasownika przygotować w czasie przyszłym. I wracamy do przygotować śniadanie. Tak, możemy powiedzieć zrobić śniadanie albo przygotować śniadanie. Możecie też mówić przygotować obiad albo przygotować kolację. I teraz robić obiad, gotować obiad, przygotować obiad? Tak, możecie używać wszystkiego, wszystkich trzech form.
Świetnie, teraz już wiecie wszystko o gotować, ugotować, przygotować. Jeśli nie pamiętacie teraz, jeśli to jest dużo informacji, rozumiem, proszę wziąć zeszyt, długopis, obejrzeć jeszcze raz i robić notatki. Notatki są naprawdę ważne, bo one porządkują wasze myślenie i potem możecie też wrócić do notatek i uczyć się też ze swoich notatek, bo wtedy wasza głowa działa trochę inaczej. Jeśli ta lekcja i generalnie mój kanał są dla was praktyczne, to proszę was o wsparcie mojego kanału. Link do donacji jest w opisie tego filmu. Możecie wybrać kwotę, jaką chcecie, albo możecie po prostu kupić jeden z moich kursów wideo na mojej stronie polishwithdorota.pl. Dzięki temu poprawicie swój polski i pomożecie rozwijać mój kanał. Zobaczcie kursy na mojej stronie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa!